Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Read My Lips Art. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii Inspiracja na dziś. I dzisiaj zrobimy sobie coś trochę bardziej twórczego, artystycznego i zainspirujemy się, uwaga, zapachem. Mam tutaj nową wodę toaletową od Jan Barba. Woda toaletowa nazywa się Tabadin. Otrzymałam ją w prezencie od marki, za co bardzo, bardzo dziękuję. I pomyślałam, aby opowiedzieć Wam o tym zapachu i zainspirować się nim, aby stworzyć makijaż i w ogóle cały look. Kiedyś robiłam na kanale podobny koncept, że właśnie inspirowałam się zapachem, tworzyłam pod niego makijaż, więc pomyślałam, aby się właśnie w tym odcinku trochę tym konceptem pobawić. Jakiś czas temu tworzyłam osobny odcinek o marce Jan Barba i opisywałam Wam zapachy, głównie ekstrakty perfum. Teraz powychodziło trochę więcej wód toaletowych, więc jeżeli mielibyście ochotę, abym właśnie podsumowała Wam, porównała te wody toaletowe, jak one pachną, czym się różnią i tak dalej, to dajcie znać, może po prostu warto zrobić osobny odcinek. Ja już ten zapach nosiłam, aby też sprawdzić, jak on się nosi i jakie nuty wyczuwalne są pod koniec dnia, więc będę mówiła Wam to, co czuję na bieżąco, ale też będę się posiłkować moimi notatkami. Także lecimy. I na wstępie, takim totalnym wstępie, wyczuwam taką delikatną ziołowość, wręcz takie leciuteńkie orzeźwienie, ale to bardzo szybko znika i przeradza nam się w taki zapach bardziej otulający, ciepły i bardzo, bardzo suchy. I chociaż nie ma tutaj teoretycznie w składzie żadnych aldehydów, to dla mnie ten zapach jest taki leciutko jakby mydlany. Może to są właśnie te nuty żywiczne, może nuty drzewne, które dają nam taki efekt, ale jest on wyraźnie taki otulający i mamy tutaj wyraźną nutę tytoniu. I ten tytoń sprawia, że ten zapach jest właśnie taki bardzo suchy, taki szorstki, taki ciepły, ale w bardzo nieoczywisty sposób. Nie kojarzy się z żadnym innym ciepłym zapachem, jaki znam, czyli to nie jest zapach, wiecie, cytrusów, kwiatków i tak dalej, tylko właśnie to jest taka sucha ciepłość, taka suchość pustyni dosłownie. I wedle moich notatek po pewnym czasie zapach staje się trochę bardziej pikantny, duszny i szorstki, bo jakby schodzą nam te nuty lekko ziołowe, lekko jakieś takie może kwiatowe, które orzeźwiają ten zapach i on właśnie staje się bardziej taki szorstki, taki suchy w nosie. A na koniec ja wyczuwam głównie tytoń i no właśnie te takie mydlane nuty. Nie wiem, skąd te mydlane nuty ja wyczuwam, ale mi się to kojarzy, jakby tam właśnie były jakieś aldehydy albo coś takiego, chociaż widziałam, że w składzie ich wcale nie ma. I właśnie przeczytajmy sobie skład. W nutach głowy mamy szałwię i lawendę i one pewnie dodają nam te takie nuteczki świeżości. Może ta lawenda mi daje taki leciutko mydlany zapach. W nutach serca mamy różę, goździk i kaszmeran i ja jakoś tak specjalnie takich typowo kwiatowych nut tutaj nie wyczuwam, one po prostu raczej mi przełamują jakoś ciekawie ten zapach. I w nutach bazy drzewo cedrowe, vetiver, mech dębowy, paczuli, tytoń i oponax. Zapach w ogóle jest bardzo elegancki i to jest mega śmieszne, że ja jak sobie go wstępnie wąchałam, nie czytałam żadnych nut, tylko po prostu zdałam się na swój nos, to mi się kojarzył ten zapach w ogóle z piaskiem i z pustynią, z takim gorącem, suchym gorącem. Może właśnie przez ten tytoń. I później jak czytałam opis tego zapachu, to okazało się, że jest on inspirowany autobiografią Antoni Saint-Exupéry Wind, Sand and Stars. No i właśnie nawiązuje trochę do tej pustyni, do żaru słońca i tak dalej. I ja faktycznie czuję tak ten zapach. Bardzo podoba mi się ta nuta tytoniu tutaj, bo jest to dosyć rzadki składnik w zapachach, mam wrażenie, ale no nie pachnie jak pet. Kiedyś wąchałam jeden zapach z takich niszowych perfum, też który ma w sobie tytoń i bardzo mi się ten zapach podobał, ale bałam się, że jakbym go sobie kupiła i się nim pryskała, to ludzie myśleliby, że śmierdzę petem. Wiecie, o co chodzi, że po prostu, że palę papierosy. Tak mocno tytoniowy i dymny był ten zapach. A ten jest tak fajnie przełamany, że ten tytoń dodaje tylko takiej trawiastości w tym zapachu, takiej suchej trawy, takiego sianka, nutki i właśnie tą fajną taką suchość, taką pikantną suchość. No po prostu
cudowny i mam wrażenie, że to w ogóle będzie mój drugi ulubiony zapach po Ayoku. Także moi drodzy, myśląc sobie o tych nutach, to, co mi przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o makijaż, bo już przechodzimy sobie powoli do makijażu, to właśnie kolor piasku, kolor siana, jakaś taka musztardowa żółć, właśnie coś między beżem a żółcią, takie kolory. I nie wiem dlaczego, ale też przychodzi mi do głowy szarość. I pomyślałam, że połączenie właśnie takiej musztardy, żółci, jakiejś takiej beżowej i szarości może to być całkiem fajne połączenie. Więc lecimy. Na twarzy mam tylko bazę, podkład i korektor, bo tutaj nie będę tego dopasowywać do koncepcji i myślę, aby zająć się okiem, a potem zrobić sobie resztę. Szczególnie, że nie wiem do końca, co bym chciała zrobić z brwiami, bo mam jakąś taką wizję, coś takiego lekko graficznego, w jakimś takim nietypowym kształcie i właśnie nie wiem, czy te brwi tutaj nie będą mi przeszkadzać, jak je na początku pomaluję, więc zaczynamy od oka. Wstępnie wyciągnęłam sobie dwie szare kredki, znalazłam w swoich zbiorach i tutaj mam z Vibo New Incredible Grey Eye Pencil. Taki odcień, dosyć ciemna szarość, ale wydaje mi się, że ten z Glam Shopu Long Lasting Grafitowa będzie ideolo. Widzicie, to jest taka jaśniejsza szarość troszkę i tak myślę, że tym byłoby mi łatwo wyrysować sobie kształt, jaki chcę i potem ewentualnie sobie zagruntować, zblendować paletką LH Cosmetics I'm High Palette, na przykład tą szarością albo tą, albo tymi z The Dots. To jeszcze zobaczę. Ja wiecie, na razie tutaj burza mózgów jest, improwizuję, ale też Glam Grunge tu ma dobrą szarość taką. Zobaczymy. No i żółcie. I pomyślałam, że potrzebuję żółci mniej więcej tego typu. Coś takiego. I to jest paleta Neutrals od Cosmic Brushes, więc sobie tą przygotowałam. Pomyślałam sobie jeszcze o tej palecie. Wiem, że ona jest bardzo stara, ale wiecie, dla artystycznych wizji można. Wtedy nie jest przeterminowana. Tu mam fajny taki cieplej, ale ten też by mi tutaj bardzo pasował. Coś między brązem, oliwką, taką zielenią, no taki jest właśnie jak piasek brudny. Mam tutaj też cienie pojedyncze ze zdipotowania dziewiątek z Glam Shopu, więc to są jakieś takie żółcie, może coś tutaj, coś takiego może sobie wyciągnęłam. Pomyślałam też o Glam Resort i tym kolorze, też jest taki fajny, brudny, trochę właśnie żółtawo, beżowo, brązowy, fajny. Klasyczna żółć, jakbym potrzebowała gdzieś tam kolorek wzmocnić i jeszcze pomyślałam o tej żółci z paletki Paradise Shock z NYXa, czyli tej, no ta też jest kozacka. Także 4000 palet wyciągnięte, możemy działać. Przygotuję sobie powieki taką bazą beżową, korektorową, żeby lepiej wydobyć sobie kolor. Aż mi tutaj fajnie pachną nadgarstki teraz. Wyczytałam, że kaszmeran to jest taka ciepła, ziemisto-pudrowa molekuła, która nadaje zapachowi drzewno-bursztynowy charakter, czyli pewnie ten kaszmeran mi tutaj dodaje takiego mydlanego, właśnie pudrowego zapachu. Dzisiaj ja wiem, co czuję, tylko nie zawsze wiem, skąd to się bierze. Ten zapach nie ma płci, ale wydaje mi się, że jest on charakterem trochę bardziej po tej męskiej stronie. Jeśli kojarzymy sobie kobiece zapachy jako te bardziej słodkie, kwiatowe, owocowe, delikatne, no to jest takie bardziej męskie. Lecę sobie z kredką. Robimy sobie tutaj takie jajo pod samą prawie brew i tu będzie mi to schodzić. O, widzicie? Widzicie. Ta kredka jest, wiem, że zastygająca, więc ja wezmę sobie jakiś pędzelek, żeby już ją wstępnie sobie i tą szarą kredkę będę sobie rozcierać do środka. Chyba jeszcze sztywniejszy pędzelek sobie wezmę. Dobra, już wiem, jak zrobimy, bo nie wiedziałam, jak tą końcówkę zakończyć, ale tak, zrobimy tak. Tu sobie jeszcze trochę pociągniemy to do dołu i rozetrzemy sobie tak jak wcześniej, czyli tutaj, o, na prosto. I tutaj końcówki nie będę robić, tylko pokryję sobie tutaj linię przy rzęsach i też ją rozetrę. I tutaj myślę, że te cieniowanie już nam się tutaj połączy, poblenduje, więc tu będzie odcięcie takie ostre, kontrastowe, a tu już nam się zrobi ładne takie, wiecie, taki przeblendowany kącik i połączymy sobie właśnie wtedy żółty
z tym szarym. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. W ogóle wygląda, jakbym była taka smutna teraz, nie? To jest właśnie mega fajne w tych makijażach w stylu lat 20. z tym takim cieniowaniem właśnie tutaj od wewnątrz, że one robią od razu taką, wiecie, takie oko inne zupełnie. I teraz biorę sobie paletkę LH Cosmetics I Am High Palette i odcień Crimp, ten najbardziej szary. I tutaj sobie gruntuję tą kredkę jeszcze i blenduję do środka, żeby mieć takie ładniejsze przejście. Często mnie pytacie w ogóle, jak wygląda taki proces twórczy, kiedy wymyślam różne makijaże. I to wygląda bardzo różnie, bo to zależy, czy to jest właśnie makijaż jakiś artystyczny, czy jakiś taki, wiecie, dzienniaczek z, wiecie, z nutką czegoś tam. Zazwyczaj dzienniaczki to tak improwizuję, ale do troszkę bardziej artystycznych makijaży lubię się trochę przygotować. Czasami są to oczywiście też improwizowane makijaże, ale lubię sobie tak przemyśleć, czy nawet rozrysować ten makijaż, gdzieś tam poprzeglądać może jakieś inspiracje, może coś jeszcze mi wpadnie do głowy, jakieś takie zapisane, wiecie, makijaże innych twórców, albo jakieś zapisane, wiecie, połączenia kolorów, albo coś. I wtedy staram się łączyć wszystko w jedną całość, czyli przemyślę sobie, ok, takie kolory, albo taki kształt, albo do tego taka fryzura, albo takie ubranie będzie pasowało i wtedy to wszystko ma ręce i nogi. Więc tutaj widzieliście, mniej więcej wiedziałam, co chcę stworzyć, ale nie było to takie całkowicie zdefiniowane. Teraz na resztę tutaj powieki nałożę sobie beż i pomyślałam, aby użyć podkładu zamiast cienia, żebym miał mocniejsze krycie. I tutaj mam Glam Shop podkład błyskawiczny w odcieniu jasny. Nie wiem, czy nie będzie właśnie za jasny. Zaraz zobaczę, co ja chcę. Czy ja chcę, żeby to było takie jasne, czy wolę trochę ciemniejszy? I tu mi się ta powieka tak ładnie doczyści, wyrówna kolorystycznie. Chyba będzie ok. Chyba ten jasny będzie gites, bo będzie nam tutaj bardziej kontrastował. Przejdę sobie teraz do pudru, przypudruję sobie centralną część twarzy. Będzie to Irena Eris. Matte and Blur. Łóżkiem sobie tutaj wszystko ładnie utrwalę. I czoło w sumie tutaj też. Okej. I biorę się za żółty. To może zacznijmy sobie od tego z NYX-a. I na początek trochę większy pędzelek. I nałożymy ten kolor tutaj na środek, między brwiami, między oczami. I też trochę tutaj wprowadzam sobie ten kolor wbrew sobie. I ciągnę tutaj, tak jak to cieniowanie idzie mi. Później sobie wezmę mniejszy pędzelek, to sobie doprecyzuję wszystko. Może zmienię właśnie kolor na jakiś tam ciemniejszy jeszcze, albo jakiś inny. Schodzę sobie też tutaj na dolną powiekę i zewnętrzny kącik już też tak lekko pokrywam. Takie wstępne rozłożenie koloru, żeby też wiedzieć mniej więcej, w jakim kierunku idziemy. Myślę, że sobie w ogóle rozłożę jeszcze tutaj bardziej aż na skronie ten kolor. Na razie to nie wygląda, ale trust the process. Nigdy nie poddawajcie się w waszej koncepcji, jak na tym etapie uważacie, że nie wygląda to, bo jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, żeby to ocenić. Jak już wiem mniej więcej, jak to cieniowanie będzie wyglądać, to przechodzę sobie do brwi, no bo już wiem po prostu, że te brwi tutaj będą mi potrzebne tak czy siak, tylko zostawiam sobie te przody troszkę takie niepomalowane za mocno, ale tutaj końcóweczka normalnie, legitnie mogę sobie zrobić. Co mi się za klucha tutaj zrobiła? Trochę pisaczkiem sobie te brwi jeszcze tutaj pouzupełniam. Z brwiami to od razu inny makijaż, ale właśnie fajnie, że zostawiłam sobie trochę jaśniejsze te przody, więc tutaj nam nie koliduje mocno z tym kształtem. Przechodzę sobie do palety Neutrals od Cosmic Brushes i tego odcienia Icon. I biorę sobie taki płaski pędzelek, żeby łatwiej było mi dotrzeć do tych krawędzi. No i pogłębiam je trochę. O, widzicie, od razu mamy taką fajną intensywność. I tutaj dookoła tej szarości lecę sobie z tym cieniem.
i rozcieram na zewnątrz. I żeby też nie było tak płasko, to też staram się, żeby ten kolor nie był wszędzie taki jednolity. To znaczy, może źle się wyraziłam. Chodzi o to, że tak, z tej strony robimy sobie takie przyciemnienie. Tutaj na przykład wzdłuż zostawię sobie taki jaśniejszy żółty, a przyciemniam sobie tutaj z zewnątrz, nie? Żeby było tak więcej głębi po prostu w tym makijażu. No i zewnętrzny kącik na pewno sobie tutaj dokładam, żeby mi się już fajnie tutaj wblendował ten żółty, tak jak on by chciał mi wejść właśnie w tą przestrzeń tutaj pustą. I tu na zewnątrz też. I tutaj sobie biorę jeszcze kulkowy pędzelek i blenduję tą okolicę. To samo robię na dolnej powiece, aczkolwiek tutaj myślę, że dołożę sobie jeszcze jakąś kredkę albo coś, żeby było więcej głębi. Użyję sobie takiej kredki z Golden Rose, to jest Dream Eyes Eyeliner w numerze 409. To jest taki miedziany, metaliczny odcień. Zobaczymy, jak mi tutaj siądzie, bo tutaj chyba nie chciałabym już dokładać tej szarości, bo tutaj już mi się ma blendować z tym musztardkiem, więc myślę, że taki brązik będzie lepiej tutaj pasował. I nawet trochę sobie dołożę, czy to mi się dobrze rozblenduje, jeszcze nie wiem, ale tak tutaj w zewnętrzny kącik. I jeszcze sobie pogłębię tym odcieniem lenistwo. To jest taki bardzo, taki mi się wydaje, bardzo ciepły brąz. Taki już lekko wręcz ceglany. I tutaj sobie buduję ten kolor. No pustynia, no. Jak nic. Nawet delikatnie tego lenistwa dołożę sobie z tej strony. No dobra, to zaczyna przybierać już fajną formę i już wiem mniej więcej, jak to będzie wyglądało, więc przejdę sobie teraz do konturowania. Wiem, że tak trochę skaczę, no ale czasami właśnie przy makijażach artystycznych fajnie jest sobie tak polawirować między różnymi etapami. I ja pomieszam sobie taki odcień oliwkowy z nieco cieplejszym i to będzie odcień z Danessy Myricks Balm Contour w odcieniu Light 2. Bo jak ma być pustynnie, no to musi być chyba troszeczkę cieplej, nie? To lecę sobie z czołem na początek. Mam nadzieję, że nie zrobię sobie plam, bo tu już część czoła miałam przypudrowaną, ale starałam się tylko centralną część przypudrować. Nie, no to się blenduje jak masło. Ktoś z Was blendował kiedyś masło? No zobaczcie, jest mega taki aż pomarańczowy, ciepły, więc tutaj będzie mi dobrze grał. Doklepuję całość gąbeczką i nawet przeciągnę sobie trochę tutaj na nos. Niech to będzie taka, wiecie, pustynna opalenizna. I trochę broda. I nie będę się sabotażować, mam biały gol, więc tutaj raczej sobie nie będę malować. Róż też nam się tutaj przyda, bo jesteśmy, wiecie, zgrzani od słońca, ale wezmę sobie róż taki bardziej zgaszony i rozetrę go też tym pędzelkiem po bronzerze, by właśnie nie było za różowo, tylko taki właśnie troszkę, zgrzany policzek. I tutaj troszkę dokładam. I mogę przejść do pudru. I tutaj ponownie Irena Eris. I ona sobie poleci na środek twarzy. No kocham ten blur po prostu. Aż trochę mi się tutaj takie odcięcie zrobiło. Będę musiała tutaj coś, wiecie, rozblendować lepiej. Albo w sumie jak już mi się tyle tutaj nałożyło, to na całą twarz się nakładam. Myślę, że nałożę sobie rozświetlacz później. Teraz wracam sobie do paletki z NYXa i taki trochę większy pędzelek. To jest Bangerhead Ready Set Glow. I tutaj sobie dalej rozcieram na kość jarzmową ten żółty cień, żeby połączył mi się tutaj w jedną całość z bronzerem i z różem. Nawet możemy tak, wiecie, zejść aż na policzek, żeby ten kolor tutaj nam delikatnie, kolorystycznie jakby dopasował odcień bronzera i różu. Widzicie, od razu się zrobiło tak tutaj żółtawo wszędzie. Jak ja kocham taki proces twórczy. Proces twórczy. Trochę więcej koloru na skroń. I niech sobie tutaj wchodzi już też lekko w bronzer. Piasek się czasem mieni w słońcu, prawda? Zacznę trochę od tego koloru. Desire.
To jest w ogóle multichrom. Nałożę go na dolną powiekę. Yes, please. I trochę mojego ukochanego glitz w sam wewnętrzny kącik. Chyba jeszcze potrzebuję trochę definicji w tym miejscu, ale po tej szarej stronie, więc biorę sobie paletę Grunge i odcień Grunge. Zobaczmy, co mi z tego wyjdzie. Trochę tutaj chociaż. Mini kuleczka i rozcieram. Zobaczcie, od razu lepiej, jest tak intensywniej po prostu. Myślę, że możemy przejść sobie do rzęs. Wytuszuję je i zobaczymy, co dalej. Przeblendowałam sobie jeszcze tu i ówdzie ten makijaż, nawet dołożyłam taką minimalną ilość czerni, żeby dodać głębiej. Tu jeszcze troszeczkę mocniej ściągnęłam żółty i widzę, że gdzieś tam tu się pacnęłam maskarą. Wezmę sobie jeszcze trochę odcienia bez spiny z paletki Resort i nałożymy sobie tutaj tak na łączenie szarości i brązów, żeby było jeszcze troszkę bogaciej tutaj. Bardziej bogato? Bogaciej? Tak się mówi? Bogaciej? Śmiesznie mi to zabrzmiało. Może jeszcze minimalnie tu. Bo tu jest więcej iskierek w tym kolorze. Nice. This is nice. Dołożę sobie jeszcze trochę różu i pomyślałam o tym z Stars w odcieniu Peach Freshness, czyli 01. Nie wiem, czy on będzie tutaj widoczny, bo jest dosyć jasny. A ja tu się tak, wiecie, opaliłam mocno tym bronzerem. Nie, no troszkę widać. Troszkę życia tu jeszcze potrzebuję. I on ma taką lekko satynową formułę, więc już nie będę dokładała rozświetlacza. To mi wystarczy. Takie leciutkie coś. Kleimy, słuchajcie, rzęsy. W artystycznych lookach to ma dużo sensu. I przyklejam rzęsy z Glam Shopu w modelu Bella. To są takie 3/4 połówki, żeby trochę wyciągnąć oko. Zostały nam usta i stylówka, więc bezdyskusyjnie robimy tutaj coś takiego bardziej nudziakowo, beżowo, brązowego. Sięgnęłam sobie po kredkę ze Stars. Ona jest do twarzy, do oczu i do ust. Z kolekcji Blanket. 01 Cozy Nude. Taki chłodniejszy nudziak. I błyszczyk z Glamu z kolekcji Lux. Odcień Viral. I love it. I wykańczamy stylizację. Taką bazą będzie ten golf, ale na to nałożymy sobie taki wielki t-shirt. I w takich artystycznych lookach właśnie zauważyłam, że bardzo często fajnie wyglądają warstwy. Warstwy w ogóle stylizacji, jakaś biżuteria, coś, żeby się dużo działo. No zobaczcie, ten kolor od razu tutaj podbił nam tą piaskowość. Bierzemy do tego złotą biżuterię. Mój ukochany, niezastąpiony chain łańcuchowy. I mam taką nietypową wizję na uczesanie, więc podgrzewam sobie prostownicę i wywiniemy sobie włosy, ale tak na zewnątrz. Nie wiem, co z tego wyjdzie, zobaczymy. I w ogóle nie uwierzycie, czym ja spięłam włosy. To jest osłonka na pędzle, bo nie miałam tutaj nic. No dobra, próbujemy. Muszę się przyzwyczaić, że w drugą stronę trzeba prostownicę trzymać. Tak. Tak w latach 90., nie? Czy 2000 takie były modne fryzurki cieniowane i właśnie się wywijało tak na zewnątrz włosy. No i próbujemy z grzywką. Będzie git. Trust the process. Nie no, tutaj wyszło mi spoko, bo sobie tak, wiecie, zrobiłam właśnie takie schodki. Ale no nie wiem, zobaczymy, jak mi to wyjdzie w ogóle z
z grzywką. Czy też ją tak podcieniować, bo ona w sumie tutaj, ma trochę krótsze. No nie wiem, jeszcze nie wiem. Tworzę razem z Wami. Na żywo realizuję koncepcję. Nie no, to jest wspaniałe. To jest wspaniałe. Tylko teraz tak. Czy to zostawić tak? Wspaniałe. Czy to jakoś tutaj upiąć na przykład? Tak też by było git. Tylko wtedy tu muszę bardziej podkręcić. Czy na przykład tak, czy takie, no kiteczki to mi tu wszystko zniwelują, ale może podepnę w ten sposób. Wait. Złote spinki, żeby mi tutaj pasowały. Chyba będzie git. Normalnie włóczyki. Moi drodzy, moim zdaniem ten look jest skończony i absolutnie kompletny. Bardzo mi było miło przeprowadzić Was przez mój proces twórczy i kreatywny. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Może nie jest to coś totalnie praktycznego, ale no, wiem, że nie tylko po to się ogląda filmy na YouTubie. Dajcie mi znać, co myślicie o takim odcinku, o serii Inspiracja na dziś. No i jak Waszym zdaniem oddałam ten zapach Tabadeo od Jana Barby. Jeżeli nawet nie wiecie, jak on pachnie, to może mój opis jest zgodny z tym, co pokazałam Wam dzisiaj w tym makijażu. No, to jest... Nie widziałam Ciebie w takiej jeszcze odsłonie i totalnie się jaram. Jest to bardzo, bardzo dziwne dla mnie i bardzo mi się podoba. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Jeżeli tak, to zostawcie mi kciukaski do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa.